Dzień dobry, witam serdecznie w moim ogrodzie. Dzisiaj dzień zaczął się tak dosyć przyjemnie, ale znowu zapowiadają deszcze. Od południa ma zacząć padać. Na razie słoneczko trochę prześwieca przez chmury i postanowiłam wykorzystać ten moment, żeby zrobić tutaj porządek na tej rabacie, która jest przed nami. Jeszcze nic tutaj nie robiłam. Mam zamiar poprzycinać róże, poprzycinać miskanty, które tutaj są. No i ogólnie zrobić porządek. Jeszcze trzeba będzie podsumować straty, jakie na tej rabacie są po zimie. Już widzę, że żaden z moich dzwonków ogrodowych, które rosły tutaj, nie przetrwał. 2 zostały zjedzone już na początku zimy, a tutaj 3 też już widzę, że po prostu wisi w powietrzu. Cała część podziemna jest zjedzona. Ale to wszystko obejrzymy po zrobieniu porządków. Teraz wykorzystam jeszcze tę godzinę, która została do deszczu. Teraz ta rabata wygląda w ten sposób. Lekkie porządki zrobione. Jeszcze trzeba będzie wyplewić, ale to tak jak mówiłam, poczekam na odrobinę suchszą ziemię, ponieważ teraz nie chce mi się w tym błocie taplać. Tu na brzegu grządki rośnie starzec wełnisty. Usunęłam z niego takie zepsute, nadgniłe liście. Widać, że już ładnie wypuszcza tutaj nowe pędy, także za chwilę będzie ładnie wyglądał. Teraz wygląda tak jak troszeczkę podskubany, no ale myślę, że poprawi się. Na pewno się poprawi. Trzeba tylko troszkę ciepłych dni i trochę czasu. Tutaj jest szałwia lekarska, odmiana purpurascens. Bardzo ładnie mi tutaj rośnie. Tam troszeczkę ją przykryła ta dziewanna olimpijska, ale w momencie, kiedy dziewanna zginie, krzaczek na nowo się wyrówna. Myślę, że trzeba go będzie jednak podciąć i to tak na dosyć krótko. Myślę, że mniej więcej w tym miejscu poprzycinam wszystkie pędy, także jeszcze to jest do zrobienia. No i dziewanna olimpijska, która niestety bardzo cierpi tegorocznej wiosny, późnej zimy właściwie. Liście zagniwają. Ona niestety pochodzi z takich suchych terenów. Tutaj przetrwała zimę, ale zobaczymy, jak to będzie dalej
się rozwijać. Widzę, że tutaj w środku już jest zawiązany pąk na pęd kwiatowy i z tego miejsca wyrośnie pęd kwiatowy. Mam nadzieję, że ta wiosna odrobinę chociaż odpuści z tą wilgocią. Na razie jest okropnie wilgotno. Przechodzimy dalej. Tu przy brzegu są moje poziomeczki, które teraz nie wyglądają zbyt ładnie, ale one się zabiorą i będą sobie rosły. Mój bambus Muriel, który ciągle się zastanawiam, usunąć, zostawić. Na razie jest i nawet się bardzo nie rozgościł. Trochę tak zaczyna wypuszczać te pędy na bok. No zobaczę, co to z nim będzie. Ale ładnie przetrwał zimę. U mojej mamy wszystkie te liście są takie żółte, jak przypalone, mimo że tam był w cieniu. Tutaj był cały czas na słońcu, a mimo to te liście ładnie wyglądają. Są całkiem zielone. Mają małe plamki, takie jakieś uszkodzenia, ale to bardzo nie przeszkadza i ta roślina cały czas ładnie wygląda. Poprzycinałam też róże przycięłam bardzo krótko w tym roku, tak żeby wypuściły młode pędy i żeby były takie te pędy silne, żeby ładnie kwitły. Tutaj jest róża historyczna, Comte du Chambord. Jej nie przycinałam bardzo nisko, po prostu dlatego, że wtedy by nie kwitła. One dobrze kwitną na takich trochę starszych pędach. O, tutaj mi została ta kolczasta gałązka. Trzeba będzie ją wyrzucić. Natomiast tutaj te pędy po prostu poskracałam i tu wypuszczą nowe gałązki, na których będą kwiaty. Wszystkie pędy, które kwitły w ubiegłym roku, tutaj na przykład do góry szedł taki pęd, który był rozgałęziony i widać było, że na nim już w ubiegłym roku były kwiaty. Ten pęd przycięłam, zostawiłam kawałek tego pędu jednorocznego i tak mniej więcej starałam się je przyciąć na jednej wysokości, chociaż to mi trochę nie wyszło, bo na przykład ten pęd jest za wysoki. No nic, będę przechodzić kiedyś, to po prostu tutaj ciachnę. Bergenie mają w tej chwili piękne, takie bordowe liście. Przez całą zimę mają takie liście. No i wyglądają ładnie na rabatach. Przycięłam budleję. Ja tę budleję tnę dosyć nisko. Zostawiłam mniej więcej po kilka centymetrów ubiegłorocznych przyrostów i zostawiłam tylko te najsilniejsze przyrosty. Te najsłabsze wycięłam do zera i zostawiłam właśnie tylko te takie najsilniejsze. Jeżeli macie budleję, która wygląda jakby już całkiem uschła, to na razie jej nie wyrzucajcie, nie wycinajcie. U mojej mamy w zeszłym roku budleja sprawiała wrażenie zupełnie suchej. Już miałyśmy ją wywalić i gdzieś koło maja zaczęła wypuszczać znów pędy gdzieś tutaj od ziemi i nawet gdzieś na tych gałązkach, które wydawały się całkiem suche, też wypuściła parę pędów. Dlatego trzeba się jednak wstrzymać z tym usunięciem, bo budleja jest dosyć odporna i często właśnie tak regeneruje się znienacka, można powiedzieć. Można też budleję przyciąć całkiem po ziemi, całkiem króciutko i ona wtedy tutaj z tych pąków podziemnych będzie też wypuszczać nowe gałązki. Ja tutaj przycięłam tak mniej więcej na wysokości około 40 cm w tej chwili jest przycięte. Tutaj jest siewka ketmi syryjskiej, która ma różowe kwiatki i pędy tej ketmi poprzycinałam, poskracałam po to, żeby one się trochę rozgałęziły, żeby mi nie wyszedł taki wysoki wiecheć do samej góry. Ponadto pousuwałam takie jakieś pędy, które gdzieś tam wchodziły w środek korony, że na przykład tutaj i tam gdzieś do środka by szła. Także jeżeli taka gałązka by była, to trzeba ją usunąć. Tutaj jakiś patyczek jeszcze leży. I tak starałam się zrobić z niej taką sobie jakąś zgrabną krzewinkę. No myślę, że na razie tak zostanie. O, może jeszcze tutaj skrócę te dwa
tutaj, które wystają, bo one tak trochę wystają poza obrys takiego jaja, które chciałam z niej zrobić. Tutaj jest Lilac palibin, forma nieszczepiona, forma na własnych korzeniach. W zeszłym roku przycięłam go bardzo solidnie, bo po prostu tutaj był zasłonięty, raz że przez tę tuję, która tutaj rośnie, on był zasłonięty. Ta tuja została podcięta i w tej chwili on dostał sporo światła, ale te gałęzie no takie były wyłysiałe. Ale z tego co widzę, on już zaczyna wypuszczać. Nie wiem, czy tu będzie widać. O, zaraz przesunę się. Ajajaj. O, widać. Gdzie to widać? Czy to widać? Nie widać nic. O, tutaj widać, już zaczyna wypuszczać listki, pączki się budzą do życia. Także w tym roku myślę, że się ładnie zagęści. Tu zostawiłam taki wiechetek małych gałązek. I pod koniec roku myślę, że będzie już ładnie zagęszczony, a w przyszłym roku na pewno będzie ładnie kwitł. Tu jest kilka krzaczków lwiej paszczy, które też przetrwały zimę. Są zielone i zaczną wypuszczać ładnie liście niedługo. I będą na pewno szybciej kwitły niż takie sadzone dopiero w tym roku. Goździki brodate bardzo ładnie przezimowały i na pewno będę je miała już w ogródku, bo po prostu są bezproblemowe, sobie rosną same, wystarczy je posadzić, a później to nawet się ładnie rozsiewają. Firletka wieńcowata. Firletkę wieńcowatą miałam w ogródku ładnych parę lat temu. I wtedy rozsiały się nasionka i teraz od czasu do czasu gdzieś ta firletka mi się pojawia. W ubiegłym roku zostawiłam siewki właśnie tutaj, no i tam jeszcze kilka siewek, także bardzo ładnie będzie kwitła na pewno. No trzeba się liczyć z tym, że później się rozsiewają i trzeba siewki usuwać, jeżeli się nie chce jej mieć w ogródku. Tutaj biedula trzmielina, która jak widać co roku będzie podmarzać. Tu zostały takie jakieś dwie gałązki niedobitki. Tu usunęłam, ponieważ wszystko poprzemarzało. Także ta trzmielina będzie do wyrzucenia. Tutaj w tym miejscu i gdzieś tak jeszcze porozrzucane, tu chyba też zostały w ziemi cebulki mieczyków, które też ładnie przetrwały. No i zobaczymy, jak one sobie będą dalej radzić, kiedy one wyjdą z ziemi. Hortensja bukietowa to jest odmiana Firelights. W tym roku chcę ją wyciągnąć trochę wyżej, dlatego przycięłam ją na wysokości około pół metra. Zostawiłam tylko 3 najsilniejsze pędy. Tutaj jest jeszcze jeden taki krótszy trochę pęd zostawiony, a poza tym poucinałam wszystkie tamte małe, jakieś takie, które sobie wychodziły od boku. No i zobaczymy. Chcę z niej zrobić taki duży krzew. Ale czy się uda? Zobaczę. Teoretycznie tak, Firelights jest mocno rosnącą odmianą, więc powinno nam to jakoś się udać. Zobaczymy. I dzisiaj kończę mój filmik ostatnim rzutem oka na rabatę, w miarę uporządkowaną, i zapraszam na następny. Do zobaczenia.